Mały, ale wariat, czyli recenzja Sigmy 1628 po 2 miesiącach użytkowania. Zaczynamy. Kupiłem ten obiektyw tylko właśnie dlatego, że potrzebowałem większej przestrzeni w nagrywaniu gadających głów u moich klientów. Jeżeli nie wiesz, co to są gadające głowy, to dokładnie to, co teraz widzisz. Ja siedzę przed obiektywem i nagrywam ten film. Wiele zleceń moich w firmie, w której prowadzę, właśnie na tym się opiera, że moi klienci prowadzą podobne kanały w różnej tematyce. No i okazało się, że nie do końca 2470 spełnia się, jeżeli trafiają mi się klienci, którzy nie mają dużych przestrzeni do nagrywania. I wtedy właśnie pojawia się pomysł kupienia szerokiego konta. No dobra, teraz trochę garść informacji, specyfikacji, czyli co reprezentuje ten obiektyw. Długość 11 cm bez dodatkowego tulipana. Ostrzenie od 14 cm licząc od matrycy, czyli w przypadku mojego Lumixa tak naprawdę ostrze 2 cm i już 2 cm od obiektywu, co jest świetnym dla mnie wynikiem. Średnica filtra 72 mm, co też pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy na filtrach. Jeżeli jednak decydujemy się, że będziemy na pewno dokupować coś więcej niż 72 mm, polecam, tak jak ja to zrobiłem, kupować filtr 82 i wykorzystywać pierścienie zmniejszające, które bez żadnego problemu potrafimy sobie dokręcić. To jest taki właśnie dokładnie taki pierścień, który możemy sobie spokojnie z 72 przejść na 82 i możemy sobie już teraz w tym momencie wkręcać filtr 82. Co dalej? Plastik. Plastik fantastic, ale nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Wiadomo, na pewno czuję delikatną różnicę, jeżeli chodzi o jakość wykonania między Sigmą Art 2470. Niemniej jednak nie jest to na tyle jakby drastyczna zmiana, gdzie mógł powiedzieć, o Boże, jaki po prostu badziew. Na pewno trzeba zauważyć to, że pierścienie zmieniające ogniskową jest ładny gumowy, miły w dotyku, natomiast pierścień już od ostrości jest całkowicie plastikowy, aczkolwiek obydwa pierścienie chodzą bardzo płynnie, bardzo delikatnie, świetnie można to wykorzystać przy nagrywaniu, nie tylko przy zdjęciach, nie słychać żadnego motorka, nie słychać nic tak naprawdę, po prostu pięknie sobie fajnie chodzi i naprawdę jest miło. Ok, jeżeli chodzi o minusy, jakie zauważyłem w tym obiektywie, to na pewno uszczelnienie. Tutaj mamy tylko uszczelnienie tak naprawdę na bagnecie, więc łapiemy sobie tylko i wyłącznie, złapcie, jest tylko guma na bagnecie, cały korpus nie jest dobrze uszczelniony, trzeba o tym pamiętać w każdym momencie, jeżeli wychodzimy w teren i pogoda może nam trochę zrobić psikusa pod tytułem deszcze czy mocne wiatry z piaskiem, także spokojnie. Natomiast właśnie na plus, jeżeli chodzi o piasek i paprochy, to zoom, czyli ogniskowa jest wewnątrz obiektywu, czyli nic nam nie wychodzi, nic nam nie rusza się, więc prawdopodobieństwo wpadania pyłków i jakichś drobinek do obiektywu jest niemalże zerowe, tylko tak naprawdę trzeba uważać przy zmianie obiektywu z korpusa, żeby jak najszybciej założyć dekielek na tył i tak naprawdę wszystko jest super. Kolejnych plusów, jakie Sigma wprowadziła do tego obiektywu, to przycisk autofokusa i manual fokusa na obiektywie. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas, zmieniając po prostu sposób łapania ostrości na body. Zamiast wciskania w menu, no po prostu sobie przełączymy w trakcie robienia zdjęć czy filmowania. Dla mnie świetne rozwiązanie. Dziwię się, że inne marki nie wprowadzają tego jako standard. Wielki plus dla Sigmy. No dobra, to jest jakby garść informacji technicznych. Czas na opinię totalnie subiektywną, czyli moją, i powiem Wam, co sądzę o tym obiektywie, jeżeli chodzi o 2 miesiące pracy z nim. Na wielki plus, tak jak już wspominam, waga.
Wrzucasz go do plecaka, wrzucisz go na body, naprawdę nie czuć go, fajnie się z nim biega, fajnie się z nim chodzi. Jeżeli chodzi o fotografię, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Ostrzy świetnie. Czasem może w ciągu tych 2 miesięcy zdarzyło mi się raz czy może 2 razy, gdzie był typowy focus breeding i rozjechał mi się. Totalnie rozjechał mi się ostrość, nagle zgubił, nie wiedział co w ogóle ostrzyć. Zastanawiałem się, czy może ja coś źle wykonałem, niemniej jednak po prostu on potrzebował chwili, po prostu się zgubił. Zawał ostrość, już potem jakby kolejne godziny użytkowania była po prostu on point. Jest szybki w ostrzeniu. Widać to na zdjęciach szczególnie streetowych, gdzie nie mam modelki, której poproszę, żeby stanęła w miejscu. Tutaj trzeba działać. Kolejnym fajnym plusem jest jego światło, czyli 2.8. W moim przypadku było to must have, ponieważ potrzebuję jasnych obiektywów. Jedyną jakby taką opcją dla mnie przy Lumixie to było po prostu natywny obiektyw Panasonica 16-35, jak dobrze pamiętam, tak, 16-35, niestety ze światłem f4, co automatycznie zdeklasowało ten obiektyw i od razu zamówiłem sobie to. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to na pewno kolory, bardzo ładne tworzy kolory. W połączeniu z tą puszką obrazek wychodzi świetnie. Ostatnio byłem też na zdjęciu ze znajomymi, którzy mają Canony i Nikony i sami zobaczyli, że naprawdę to kombo tworzy ładne kolorki, które można potem fajnie w postprodukcji podziałać. Jeżeli chodzi o filmowanie, to tak jak widzicie, wszystkie moje filmy tak naprawdę oprócz tego jest nagrane tym obiektywem, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak nagrywa gadające głowy, to zapraszam do wcześniejszych filmów, zobaczycie jak działa, jak ostrzy, jak ładnie pilnuje ostrości na oko. Jeżeli chodzi o filmowanie w ruchu, no to jak widzicie nie ma też żadnego problemu, tworzy bardzo ładny, spójny obrazek. Opowiadam o samych plusach tego obiektywu, natomiast nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać. Ma swoich kilka minusów. Jednym z największych dla mnie to winietowanie. Na szczęście można w aparacie ustawić kompensację i to winietowanie prawie znika. Kolejnym minusem, jaki zauważyłem, to jeżeli zaczynamy dokładać coraz więcej takich step-up ringów i dokładamy coraz więcej filtrów, to w pewnym momencie na 16 tak naprawdę nie mamy pięknego, ładnego kwadratowego zdjęcia, tylko mamy kółko. Mamy czarną, piękną obwódkę i trzeba o tym pamiętać, tak? Zauważyłem, że jakby 2 filtry to jest maks, co on może zrobić, 3 filtr to już jest za dużo, więc to już trzeba o tym pamiętać. Jest to oczywiście przy opcji ze step-up ringami. Myślę, że gdybym miał same filtry ze średnicą 72, nie tak szybko wpadłoby na obraz takie charakterystyczne kółko. Sigma w tym momencie wygrywa na pewno ceną i jakością wykonania. Jakość obrazu uważam, że jest mega konkurencyjna względem swoich konkurentów. Natomiast jeżeli chodzi o w przedziale cenowej, tak naprawdę jedynym obiektywem, który z nim może walczyć, jest to Tamron, który ma bardzo podobne parametry. Niestety nie ma właśnie autofokusa i rzecz, która powiedzmy, gdyby nawet miał Sony, zdyskwalifikowałaby ten obiektyw od razu w 3 sekundy, to że w momencie, kiedy zmieniam ogniskową, jak widzicie u mnie nic się nie zmienia, tak naprawdę cały czas obiektyw jest, nie rusza się, nic się nie podnosi, nie wychodzi, natomiast w Tamronie ta przednia soczewka widzisz jak chodzi w te i we w te, co powoduje, że tak naprawdę jeżeli nie założysz filtra, to w tym momencie każdy pyłek może wchodzić do środka. Dla mnie jest to w ogóle wielkie nie i uważam, że Tamron w tym wypadku sobie strzeli w kolano. Sigma pokazała, że można to zrobić dokładnie lepiej. Dla kogo jest ten obiektyw? Dla mnie jest to obiektyw dla osób, które zajmują się stricte fotografią krajobrazową, bądź lubią robić zdjęcia w architektury. Dzięki temu będą mogli sobie złapać szerokie plany bądź wysokie budynki bez tego problemu, że czy góra, czy dół będzie musiało być obcięte. Testowałem go w mieście na kilku wieżowcach. Pięknie wszystko łapie. Jeżeli chodzi o krajobrazy, to jeszcze pogoda za oknem nie pozwala nam na fajne wypady. Niemniej jednak na pewno wiosna, lato
przyniesie kilka dobrych zdjęć z tego obiektywu. Czy jest to obiektyw, który musisz mieć w plecaku? Nie, zdecydowanie nie. Dla mnie, jeżeli jesteś początkującym fotografem, to tak jak wspomniałem, 24-70. To jest ognisko, w której ja się czuję genialnie. Uważam, że jeżeli chcesz sprawdzić siebie trochę w szerszej perspektywie, zachęcam Cię do wypożyczenia tego obiektywu od Sigmy, chociażby na kilka dni, zanim wydasz 4000 zł i sprawdzisz, czy jest Ci on potrzebny. Jeżeli, tak jak ja, potrzebujesz szerokiego kąta do nagrywania, do robienia zdjęć, no to moim zdaniem jest to po prostu no-brainer. Zakup na pewno będzie opłacalny i spełni wszystkie Wasze zachcianki. To będzie wszystko ode mnie w tym odcinku. Jeżeli podobało Ci się, no to wiadomo, polubić, subskrypcja i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Na razie, trzymaj się, cześć.